Tak, tato. Nie spałem. Zaraz u ciebie będę, już idę. Muszę załatwić jedną sprawę. No, zaraz będę, pa. Masz 3 dni na spłatę reszty długu. Wiesz, co potem się stanie? I twojego starego też dojedziemy. Lombard miał kłopoty z urzędem skarbowym. Aby jej rozwiązać, Adrian starał się poderwać jedną z kontrolerek. Zamierzał wykorzystać to, że dziewczyna była zapaloną biegaczką. Młody, gdzie może być umowa na to? W sensie pulsometr? Wiesz co, chyba facet to zostawił, ale poczekaj chwilę. To nie, to też... Umowa skończyła się 2 miechy temu. No to biorę sprzęt po kosztach. A co? Kolejna laska powiedziała ci, że nie masz serca i chcesz jej udowodnić, że jest inaczej? Loluś, lepiej zużywać niż rdzewieć, wiesz? A muszę ci się czymś pochwalić. Zacząłem biegać. Serio? Ale co, tak dla formy? No nie, dla Lombardu. Adek, co ty kombinujesz, co? Ja nic. Peace and love, przyjacielu. Och, zaczyna się, no. Co tam? Zobaczcie, jakie przyniosłem cacuszko. Rarytas. No, gitarka bez strun? Faktycznie unikat. Wiesz, kto na niej grał? Sam Bob Marley. Morris ma jakąś zajawkę na tego Marleya. Wszystko, co przynosi, przeszło ponoć przez jego ręce. Stary hipis ma nierówno pod sufitem, ale poza tym jest nieszkodliwy. Morris, wpijaj tu sobie ten napal, co? Bo do niczego innego się to nie nadaje. Nie mam pieca. No to na ognisko, kiełbaski, te sprawy. Nie jadam braci mniejszych, przyjacielu. Morris, przestań mnie wpieniać, bo dzisiaj nie jest mój dzień, okej? No to dajcie chociaż dychę. Dychę. No, dychę to możemy dać. No dyszkę ci damy, ale jak znajdziesz struny, okej? No dobrze. No, czołem, teraz musisz już iść, bo mamy klientów. No. Dzień dobry, czy mogę pomóc? Nie, chciałbym to zostawić. Na jakiś czas. Facet nie spodobał mi się od razu. Ta księga była cenna i jeżeli chciał ją sprzedać z zyskiem, powinien ją wystawić na aukcji. Mogli mu zaproponować znacznie więcej niż my w Lombardzie. Ty, to antyk jest, nie? No, bez wątpienia. Pan jest właścicielem tego? Tak, potrzebuję szybko trochę gotówki. Chciałem zostawić. To lepiej, żeby pan poszedł na aukcję. Ale- Dostałby pan trochę więcej. Ja nie chcę sprzedawać. To własność rodzinna, przechodzi z pokolenia na pokolenie. A jednak chce pan zerwać z rodzinną tradycją. Bierzecie czy nie? Mam iść do konkurencji? Spokojnie, kolega nie chciał pana urazić. Jest po historii sztuki, zna się na rzeczy. Proszę dać mu chwilę. Ty, to jest pisane tym rokokiem, nie? Gotykiem. Prawdziwy unikat, żadna podróba. No, mieliśmy dzisiaj trochę unikatów. Chcę za nią 10 000. Pod zastaw. Nie ma takiej możliwości, tyle nie dostaniesz. No ale sami mówicie, że to nie podróba. No tak, ale rzecz trudno zbywalna, nie? Ale ja nie chcę sprzedawać. Skąd będziemy mieli pewność, że wrócisz po towar? Wykupię ją. Bierzecie czy nie? Spokojnie, zaraz się dogadamy. No, kolega mówi, że moglibyśmy ją wziąć. Za ile? 3000 płacimy od ręki. Co, ale nie ma opcji, przecież to jest unikat. No tak, ale nie ma pan na to żadnego certyfikatu. No ale to widać na pierwszy rzut oka. No tak jak mówię, ciężko będzie to sprzedać i dlatego daję panu
4000. Nie ma mowy, idę gdzie indziej. Ale nikt panu tego nigdzie nie weźmie. Będą się bali zaryzykować, a my mamy specjalistę. Myślę, że możemy maksymalnie dać 5000, ale więcej to będzie ciężko. O, okiem specjalisty 5000. Ale to jest warte dużo więcej. To niech pan to sprzeda. Do muzeum albo gdzieś indziej. Może dadzą więcej, ale muszę pana uprzedzić, że to potrwa. Procedury, sprawdzanie autentyczności. Dokładnie. A u nas podpisuje pan tylko papier i pieniążki są pana. Widok kasy zrobił swoje. Gość przyjął nasze warunki, a wiedziałem od początku, że bardzo mu zależy. Też widziałem, jak chłopakowi trzęsły się ręce. Ta książka to naprawdę był autentyk. Jeżeli Adek będzie chciał ją komuś odsprzedać, to musiałem się dowiedzieć, co to naprawdę jest. No dobra, zadzwonię. No. Nara. Nara. Przepraszam panią na chwilkę. Ty, no i co z tą księgą? No, powiem ci, że jest ciekawie. Tylko muszę zadzwonić jeszcze do takiej dziewczyny z Biblioteki Narodowej. Ona powinna to potwierdzić. Dobra, to zajmij się tym, ja muszę gdzieś skoczyć. Gdzie skoczyć? Jakby ojciec wpadł, to powiedz mu, że muszę znaleźć kupca na tego naszego Kopernika, okej? No, Heweliusza chyba. No, jeden pies, będę za godzinkę. A tak serio to co? Idziesz pobiegać? Zajmij się panią, dobrze? No, cześć. Chciałem wybrnąć z kłopotów z tym urzędem skarbowym, no i musiałem trzymać rękę na pulsie. I to bynajmniej nie na swoim. Musiałem zbajerować tą Alinę i to był jedyny punkt zaczepienia. I mam uwierzyć, że jest pan tu przypadkiem. No wie pani, jak się prowadzi lombard, to często się bywa w tego typu miejscach. Ja widzę tutaj pana pierwszy. No tak, no bo zwykle ojciec załatwia takie sprawy. Może panią zniosę? No, niech się pan nie wygłupia. Oj, przecież... Przecież już to przerabialiśmy, tak? A może przejdźmy na ty, co? Adrian, jestem dla przyjaciół Adek. Alina, No jak, z nóżką Malinka lepiej? skręcona kostka. No szkoda, ale do wesela się zagoi chyba, co? Nie planuję. Tylko przygotowania do półmaratonu. Na nic ledwie udało mi się kupić pakiet startowy, tylu było chętnych. Wiesz co, ja też miałem biec, generalnie moi koledzy Tak? biegną, ale no skończyły się pakiety, A także... to ja ci odstąpię swój pakiet startowy. Tak? Nie no, dobra, ale pod jednym warunkiem. Będziesz mnie dopingować na trasie, co ty na to? No zgoda. Okej. No i się wie, no. Przecież ja w życiu nie przebiegłem 5 kilometrów, a co dopiero 20. No ale musiałem w to brnąć dla dobra firmy. Karol, pozostawiony sam w lombardzie przez Adka, miał ręce pełne roboty. Od dołu może? Poradzi sobie pani? A mam wyjście? No, niestety nie mogę pani pomóc. Mogę najwyżej zamówić taksówkę. Jak mnie było stać na taksówkę, to bym do Lombardu nie przychodziła. No, bardzo mi przykro. Do widzenia. Ty, co ty robisz? Czemu to niszczysz? Bo ktoś wyrzucił. Nie wyrzucił, tylko zostawił. To jest nasze. Ja to znalazłem. Nie, ja to znalazłem. Idź stąd, już. Sio. No sio. A w ogóle to twoi rodzice gdzie? W lesie. To było pudło rezonansowe Morisa. Pewnie je zostawił, skoro nie chcieliśmy go wziąć. No ale ja nie lubię takiego bezmyślnego niszczenia przedmiotów, dlatego zabrałem je z powrotem. Stary, biegnę w półmaratonie, czujesz? Serio? No, To nieźle. Wiesz co, jak ja go przeżyję, no to już będzie sukces. No a powiedz, co z tą książką? A powiem ci, że nieźle. Prawdopodobnie mamy do czynienia z unikatem na skalę europejską. Wiadomo o 3 egzemplarzach. Jeden jest w Bibliotece Narodowej, jeden w Ossolineum i 1 albo 2 w rękach prywatnych. No, chwilowo u nas. Ale to jeszcze nie wszystko. No? W zeszłym roku jeden taki poszedł na aukcji za 200 000 złotych. Ile? Rynek antykwaryczny jest bardzo kapryśny. Ceny starodruków wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych. No ale my w Lombardzie mieliśmy coś naprawdę cennego. Karol przyglądał się dokładnie starej księdze, by dobrze poznać jej stan. Niestety odkrył to, czego się obawiał. Adek?
Adek, mamy problem. Co znowu, detektywie? Tutaj powinna być jeszcze jedna strona i ona została wycięta skalpelem. No i? No i tutaj powinien być stempel właściciela. Był, ale się zmył, no. Nie szukaj igły w stogu siana, dobra? A poza tym, to ten facet podpisał papier, że towar jest jego i tego się trzymajmy. Cenne woluminy mają zwykle swój ex libris. Taki stempel potwierdzający, do kogo księga należy. No, a ja już muszę lecieć, zresztą mam ważniejsze sprawy, jak sam widzisz. Cześć. Zosia. To twoje królestwo? No, rozejrzy się królewna, ja się tylko przebiorę i zaraz jestem. Dobra. Lekturka? Nie, dzieło sztuki. Serio? Myślałam, że to Lombard. No bo jest. I macie sztukę? Spoko. Myślałam, że tylko jakieś rupiecie. To się rozejrzyj. O w mordę. Byłem w szoku. Profesora Żurka znałem jeszcze z uczelni. Miałem z nim wykłady ze średniowiecza. Musiałem sprawdzić, skąd jego list znalazł się w książce. W co ty się ubrałeś, Adek? No co, źle wyglądam? Teraz chcesz na siłownię? Myślałam, że pojedziemy do ciebie. Ty pojedziesz, ja pójdę. Muszę dbać o formę, przyda się w nocy. Aha. Dlatego będę, no. Mam ci sprzątać chatę? Żartujesz? No przygotuj coś, no. Zrobisz masaż, kąpiel, a ja ci się później odwdzięczę. Z tobą to się nie da nudzić, Adek. No leć już, leć, bo zmokniesz. Ty, a właściwie dlaczego tylko pół? Co pół? Do tego maratonu. Opowiem ci w domu, idź już, jedź. No to ciao. Pa. Muszę ci przyznać, Adek, że ty to jesteś prawdziwy dżentelmen. No a teraz dżentelmen idzie się sportować. Cześć. No żarty żartami, ale do tego biegania musiałem się jakoś przygotować. Czasu było mało, a każda chwila była na wagę złota. A po przerwie Lolek podejrzewa, że zastawiona księga jest kradziona. Czy na pewno pan go ma? Ponieważ w tym egzemplarzu, który ja mam w Lombardzie, znalazłem list adresowany do pana. Adrian proponuje Radkowi podejrzany interes. Chcesz zarobić naprawdę dużą kasę? Powiedzmy, że tak. To zrobisz to, co ci powiem, a wszystkie twoje kłopoty się skończą. Adrian próbuje uwieść urzędniczkę Alinę. Obiecaj mi jedno. Jeżeli przebiegnę ten półmaraton w czasie zbliżonym do twojego, to się ze mną umówisz, okej? Przed przerwą mężczyzna przynosi do Lombardu starą księgę. Ze względu na jej unikatowość pracownicy proponują klientowi 5000 złotych. Adrian udaje się do urzędu skarbowego. Próbuje podejść urzędniczkę Alinę, by uniknąć kłopotów z fiskusem. Chcąc jej zaimponować, decyduje się przebiec półmaraton. Lolek dowiaduje się, że zastawiona księga może być warta kilkaset tysięcy złotych. Podczas dokładnych oględzin woluminu znajduje kopertę z adresem swojego byłego wykładowcy. Karol przyszedł odwiedzić swojego profesora, którego list znalazł w starym woluminie. Liczył, że może będzie wiedział coś więcej na temat losów tej księgi. Ja przepraszam, że ja zadaję takie pytanie, ale czy nie miał pan ostatnio jakiegoś włamania? Włamania? Nie. A co się stało? Ostatnio na rynek trafił taki wyjątkowy wolumin Heweliusza, Librum Medicandi. To jest bardzo rzadki druk. Ja wiem o istnieniu 4 egzemplarzy. Jeden w Bibliotece Narodowej, jeden w Ossolineum, jeden ostatnio był wystawiany na aukcji. A 4 jest u mnie. Kupiłem go okazyjnie u takiego handlarza starociami. Nawet nie wiedział, co sprzedaje. No i właśnie moje pytanie brzmi, czy na pewno pan go ma? Ponieważ w tym egzemplarzu, który ja mam w Lombardzie, znalazłem list adresowany do pana. To niemożliwe. Kiedy pan ostatni raz sprawdzał, czy egzemplarz jest na miejscu?
Profesor Żurek był dobrodusznym człowiekiem. Bardzo łatwo było go oszukać. Dlatego nie zdziwiłbym się, gdyby jego książka nie była na miejscu. Trzymam ją w sejfie, żeby była bezpieczna, a jednocześnie nie zawilgotniała. Tak, musi mieć stałą temperaturę. Panie profesorze, wszystko w porządku? Nitro jest w marynarce. Wewnętrzne kieszeni. Może ja zadzwonię po karetkę. Nie trzeba. Zaraz mi przejdzie. Normalnie przecież nie ma żadnych śladów włamania. A jeszcze niedawno myślałem, żeby ją przekazać do Biblioteki Narodowej. Czy pan by rozpoznał swój egzemplarz, gdyby pan go zobaczył? Tak, z pewnością. Dobrze, to w takim razie musi pan przyjść do nas do Lombardu i to jak najszybciej. Jutro przyjdę. Przyjdę na pewno. Poprosiłem profesora, żeby przyszedł zidentyfikować swój egzemplarz księgi, bo wyglądało na to, że to właśnie jego wolumin mieliśmy, a na dokładkę kradziony. Na drugi dzień Adrian czuje w kościach 7 kilometrów, które poprzedniego dnia przebiegł z Lombardu do domu. Zdał sobie sprawę, że nie da rady przebiec półmaratonu. Ale cię wymęczyła? Stary, daj spokój. Nie wiedziałem, że 7 kilometrów to taka męczarnia. A co, panna nie zrobiła ci masażu? Zrobiła, ale nie tam, gdzie trzeba. A ty wiesz, że dzisiaj musisz zrobić to samo? Stary, chcesz mnie zabić? Bolą mnie mięśnie, o których nigdy wcześniej nie słyszałem. No bo za ostro zacząłeś, a to wiesz, najlepiej przygotować plan, tak? I robić to stopniowo. Ty, a może ci odstąpię ten pakiet, postawię ci go, pobiegniesz za mnie. Adek, ludzie dzielą się na ludzi, którzy głównie trenują mięśnie i na tych, którzy głównie trenują mózg. Ja należę do tych drugich. To mój egzemplarz. Wiedziałem. No ale skąd ta pewność? Książki są podobne wszystkie. A widzi pan to charakterystyczne nadarcie? No dobra, a ma pan jakąś ekspertyzę potwierdzającą to? No niestety nie. Kupiłem to okazyjnie od handlarza. No dobrze, ale w takim razie jedna sprawa. Skoro nie było śladów włamania, to jak egzemplarz znalazł się u nas? A kto go przyniósł do Lombardu? Radosław Wirski. Co? Mój syn? Jak pana syn? Przecież wy macie inne nazwisko. No ja nigdy nie sformalizowałem tego związku. Ja mam z nim trochę kłopotów. Aha, to dlatego nie było śladów włamania. Czy mogę zabrać swój wolumin? No, niestety nie, bo już daliśmy pożyczkę pod tą książkę. Panie profesorze, to jest bardzo ważne. Musi pan przyjść z synem do Lombardu. Jeżeli to była kradzież, to na pewno jakoś się dogadacie. A ile on za nią dostał? 5000. Pomówię z nim, ale wątpię, żeby go stać było na wykup. Żal mi było profesora. Bo wiadomość, że okrada cię własny syn, nie jest przyjemna. A tym bardziej, jeżeli ktoś chce sprzedać coś cennego za takie grosze, to znaczy, że dzieje się z nim coś złego. Do widzenia, profesorze. Mam nadzieję, że wszystko się ułoży. Zwariowałeś? Co to odwalasz, stary? No jak to co? Kazałeś mi sprawdzić, co to jest i czy nie jest kradzione. I musiałeś tak od razu wszystko profesorowi powiedzieć? Jakby się okazało, że to nie jego, to bylibyśmy czyści. I tak jesteśmy czyści. Mamy oświadczenie tego gościa, że książka jest jego, nie? Nie, Adek, to oświadczenie jest nic nie warte. Stary, ale my prowadzimy biznes, a nie naprawiamy czyjeś pokręcone życie, no. Adek, ale czy ty nie rozumiesz, że informacja o tej sprzedaży i tak wycieknie do mediów? To jest zapytek klasy 0. Nie wycieknie, ja już tego dopilnuję. Co to ma niby znaczyć? Mam pewien plan związany z tą książką. Co ty kombinujesz? Załatwiam sprawę, a ty tutaj zostań i pilnuj interesu. Ale nie możesz tego w ten sposób wynieść, no to... Tak nie mogę, przecież on tak samo to przyniósł w gazecie, nie? Dobra, ale nie możesz tego zrobić, poza tym wiesz, że ta księga jest kradziona. W rodzinie to nie jest kradzież, poza tym spokojnie.
Oni się dogadają między sobą, my się dogadamy z nimi i będzie okej, no. Nara. Młody się spietrał, ale interes był spokojnie do ubicia. No ja w każdym razie nie miałem zamiaru odpuścić. Adrian postanowił się dogadać z synem profesora Żurka. Odnajduje go przed kamienicą profesora w zaskakującej sytuacji. Co? Dragi, nie? Po to ci ta kasa? Co się to obchodzi? Nie no, nic, mam to w dupie. Wykupię ten wolumin, mam jeszcze czas. Posłuchaj, mam pewien pomysł. Jest do zarobienia dużo większa kasa niż te marne 5000, które dostałeś od nas. Jeżeli to ojciec, to nie odbieraj. Był dzisiaj u nas i doskonale wie, że skłonąłeś mu tą księgę, nie? Skąd wiedział? No, czysty przypadek. Ale moja oferta jest nadal aktualna. To znaczy? Chcesz zarobić naprawdę dużą kasę? Powiedzmy, że tak. To zrobisz to, co ci powiem, a wszystkie twoje kłopoty się skończą. Musiałem działać szybko, dopóki chłoptaś nie poleci wypłakać się w mankiet tatusiowi, no i nie zrobi się z tego jakaś grubsza afera. Czasami metoda faktów dokonanych jest najskuteczniejsza. Radek, poinstruowany przez Adriana, zjawił się skruszony u ojca. Chciał uspokoić profesora i zyskać na czasie, by przeprowadzić zaproponowany przez Adriana interes. Moja dziewczyna ma problem z narkotykami. Zadłużyła się u dealerów. Zaczęli ją szantażować. Musiałem szybko jej pomóc. A skąd znałeś szyfr do sejfu? Nie byłeś zbyt oryginalny. Data urodzin. Bardziej byś jej pomógł, gdybyś ją wysłał na jakiś odwyk. Najpierw muszę ją wyciągnąć z kłopotów. I dlatego mnie okradłeś. Nie okradłem. Pożyczyłem. Bez mojej wiedzy. I zaniosłeś do Lombardu. No, skąd wiedziałeś, że tam jest? No to nie ma nic do rzeczy. Ty musisz tę książkę wykupić. Zrobię to, ale na razie nie mam pieniędzy. To trzeba było od razu do mnie przyjść. Coś byśmy wymyślili. Wstydziłem się. Przepraszam. Karol przeszukał dokładnie magazyn i znalazł pozostawione w zastaw struny, których termin wykupu dawno minął. Postanowił zrobić z nich użytek. O, to jest! Śmieszne? Nagrywam narodziny nowej gwiazdy. Stroiłem tylko gitarę. To jest to dziadostwo od Morisa? No, zostawił przy ogrodzeniu, to wziąłem. A struny skąd są? Z zaplecza. Aha. I co, i tak sobie śpiewasz do tych wypocin mojej siostry? Nieważne. Powiedz lepiej, gdzie jest ten wolumin. W bezpiecznym miejscu. Tutaj nie ma warunków, nawet profesor tak powiedział. Adek, co ty z tym zrobiłeś? Nic. Witam was, moi przyjaciele. No i to jest klient dla ciebie. Ja się zajmę ważniejszymi sprawami. Cześć. O, gitara samego Marleya. I struny, jak i z cuda. No i jak tu robić interesy w takim towarzystwie? Z jednej strony młody, bujający w obłokach poezji, a z drugiej ojciec wywalający na to kasę, no. A ja musiałem jakoś między nimi lawirować. Moja gitara, jaka piękna. No. Już nie twoja. Wyrzuciłeś ją. Nie wyrzuciłem, ja ją tylko odstawiłem na chwilę i poszedłem po struny. Jak wróciłem, to już jej nie było. Tak. A gdzie są te struny? Miałem, ale odniosłem, bo jak zobaczyłem, że nie ma już pudła. Dobra. Pokaż, co tam przyniosłeś dzisiaj. Sztuka ludowa, indiańska. Ale to nie ma większego znaczenia. Ważniejsza jest ta gitara. Myślę, że teraz z 5 dyszek to dostanę, bo ma już struny. No ale jak? No ale struny są nasze. To nieważne. 50-50. Trzeba się dzielić, człowieku. Peace and love. Było mi go żal. Co miałem zrobić? Postanowiłem, że jeżeli uda się sprzedać gitarę, to podzielimy się zyskiem. To było uczciwe. No dobra, niech będzie. Dozgonna wdzięczność, przyjacielu. Dobra, przyjdź za parę dni, zobaczymy, co się da zrobić. Było dobrze i będzie dobrze. Wiara w ludzi jest u mnie tak ogromna, jak świątynia Opatrzności.
dobry, panie Lisecki. Ja dzwonię w kwestii formalnej. Chciałbym tylko potwierdzić nasze jutrzejsze spotkanie dla wszystkich zainteresowanych. Rozumiem, że godzina się nie zmieniła, tak? Widzimy się o godzinie 10. Dobrze, dobrze, świetnie. No to w takim razie do jutra. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Wszystko było zapięte na ostatni guzik. Ja byłem czysty. A to jak Radzio będzie się tłumaczył tatusiowi, to już nie była moja broszka. Ale byłem pewny, że ojciec nie naśle policji na syna. Kolejnego dnia Adek wcale nie czuł się lepiej. Dzień zawodów biegowych zbliżał się nieubłaganie, a Adkowi wyraźnie minął zapał. No cześć, Alinka. No tak, no wiesz co, bo nie mogłem. Treningi miałem i pracę miałem też. No. A jak tam nóżka twoja? W porządku wszystko? To fajnie, fajnie. A, słuchaj, bo no właśnie, bo trzeba z tym pakietem coś pomyśleć. Aha. A powiedz mi, o której ty dzisiaj kończysz pracę? Może byśmy się spotkali? 17, dobra, dobra. No to ja wpadnę do ciebie i tam pogadamy sobie. Dobra, fajnie. Dobra, to do zobaczenia. No na razie, cześć, pa, pa, pa. Leżę, stary. Przecież ja nie przebiegnę półmaratonu bez przygotowania. To już ci mówiłem, chłopie, po prostu nie biegnij. No nie mogę. Nie mogę. No. Przecież jakby ona się dowiedziała, że ja ją oszukałem, to mielibyśmy tutaj taki dym w Lombardzie. Adek, wiesz co? Ja mam wrażenie, że tobie bardziej zależy na tej babce niż na Lombardzie. No wiesz, no jedno drugiego nie wyklucza. Ale z tym maratonem to ja nie dam rady, stary. No nie przebiegnę tego. No to nadrobisz w łóżku. Ciągle się chwalisz, że jesteś taki dobry. Tak, tylko że droga do łóżka, mój drogi, prowadzi właśnie przez ten cały półmaraton. Nie wiem, a ty nie znasz może jakichś kolegów, nie masz, którzy chcieliby zarobić, biegaczy jakiś? No może kogoś tam znam, no. Ale co, myślisz, że ktoś zdąży cię przygotować? No, coś w ten deseń. No dobra, popytam. Dobra, to ty popytaj, a ja zajmę się klientem, okej? Okej. Dzień dobry. Dzień dobry. Miałem trochę oporów z poleceniem Adkowi swoich znajomych. Nie chciałem ich wpakować na jakąś minę, bo z Adkiem to nigdy nie wiadomo. No, 70 zł mógłbym panu dać, wystarczy? Zaraz, chwileczkę. Ja tu gdzieś mam zapisane, ile leki będą kosztować. Zaraz, momencik, gdzieś poszukam, zaraz, tu gdzieś chyba tu miałem w tej kieszeni. Nie, zaraz, tutaj. O, tu, jest, proszę. Tutaj będzie to, będzie tyle, to będzie Pan pozwoli? tyle. Proszę bardzo. Wie pan co? Zrobimy tak, ja dam panu 100 zł, no bo też trzeba coś jeść. Będzie pan miał i na leki, i na coś do chlebka. Za tydzień odbiorę, jak otrzymam emeryturę. Dobrze. Proszę tutaj podpisać. Tutaj, o tutaj, gdzie trzymam palec. Aha. Super. Dziękuję bardzo. I proszę się nie Jest pan martwić. bardzo uprzejmy. Okej. Proszę się nie martwić, zegarek będzie na pana czekał. Dziękuję. Tylko trzeba go nakręcać, bo on nie jest na baterię. Spokojnie, będę pamiętał. Jeszcze raz dziękuję. Do widzenia. I pieniążki jeszcze dla pana. Proszę. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję. Do widzenia. Do widzenia panu. Do widzenia. No i co się tak gapisz, ty? No nic, no po prostu widzę, że jednak masz ludzkie odruchy. Nic nie tracimy. Przecież ten facet przyjdzie po zegarek. Ja myślę, że mogliśmy dać mu więcej. No ale co z tym biegaczem, powiedz? A, on ma ciebie numer. Powiedział, że może ci pomóc. Chyba biegnie w tym samym półmaratonu. No to może wymienimy się koszulkami. Dobra. To ty zostajesz na posterunku i ty czekasz. co? A ty co? A ja idę biegać. Cześć. No nie chciało mi się do końca wierzyć w to bieganie. Poza tym Wolumin wciąż nie wrócił do Lombardu, a przecież profesor z synem mieli go dzisiaj odebrać. Skoro Adek był w takim dobrym nastroju, to nie wróżyło nic dobrego.
sam Bob Marley, ale źródło tej informacji jest wiarygodne jak sen wariata. Więc reklamacje z tego tytułu nie będą rozpatrzone. Młody, co cię tak bawi? Nawet nie zauważyłem, że pan tu jest. No właśnie. Pół Lombardu można ci wynieść. Gdzie jest Adek? Wyszedł. A ja sprzedaję gitarę na OLX-ie. Taką z duszą. Duszę to ja mam, ale na ramieniu, jak was samych zostawiam w firmie. Strony ma nowe, bo stary poprzedni właściciel wymienił na podsuszaną krakowską, gdyż nieprawdą jest, że artysta głodny to płodny. Co ty takimi głupotami się zajmujesz? Jakimi głupotami? To jest chwyt marketingowy. Jeszcze sprzedamy tą gitarę z zyskiem. No a gdzie jest Adek? Tylko mów szczerze. Chodzi o ten urząd skarbowy. No i co? No, zadzwoniła jedna z tych urzędniczek, no i Jadek pojechał się z nią spotkać. Aha. Cyrk, normalnie cyrk. I to wszystko znowu z winy Adka. Ma zły wpływ na Karola. A ja zaczynałem nabierać zaufania do tego chłopaka, ale zobaczyłem, że też ma sieczkę w głowie. Tymczasem Adrian zamierzał sfinalizować transakcję sprzedaży cennego woluminu, korzystając z pomocy zaprzyjaźnionego prawnika. Spieszył się z obawy o reakcję profesora. Trzeba to chronić przed zawilgoceniem. Bardzo cenny starodruk. Arcydzieło. Heweliusz, XVII wiek. No, wygląda imponująco. No, takie cacuszko kilka lat temu na aukcji poszło za jakieś 200 000 złotych. No to hrabia Tarczyński zrobi świetny interes. Otóż to. Mecenasie, przyszedł pan Radosław Wirski. Proszę, niech wejdzie. Zapraszam. Zapraszam. Właśnie oglądałem z panem Adrianem ten unikat. No. Robi wrażenie. Tak, ojciec, to znaczy moja rodzina, przechowywała go w dobrych warunkach. Jestem wprowadzony w szczegóły, spokojnie. To jakie są warunki? Pan Adrian za znalezienie nabywcy otrzyma 30 000 w chwili podpisania umowy i przekazania panu pieniędzy. Pan otrzyma 40 000, moja skromna prowizja to 10 000. Myślę, że to świetny interes dla każdej ze stron. Martwię się tylko, co powie ojciec. Odstąpisz mu działkę i będzie okej. Od strony prawnej wszystko jest bez zarzutu. Pański ojciec nie dopełnił formalności, nie zarejestrował tego zabytku. Kupił go dawno temu, bez żadnej umowy. Trudno będzie formalnie udowodnić, że należy do niego. Panowie, przepraszam. Oj, przepraszam, moment. Proszę. Tak, tato, cześć. Adek, gdzie ty się podziewasz? Wiesz co, jestem u mecenasa Liseckiego. Mam taką dosyć ważną sprawę. U mecenasa? A dlaczego ja o tym nie wiem? Nie, no szybki strzał jest, wiesz? 10 000 do wyciągnięcia. Mam. A co to jest za transakcja? Wiesz co, a wszystko ci opowiem, jak wrócę. Chodzi o takie starodruki. Ale wszystko ci opowiem w domu. Już teraz muszę kończyć, wiesz, bo przyszedł, kontrahent przyszedł, nie? Tylko od razu przyjeżdżaj tutaj prosto do Lombardu. Dobra, no na razie, cześć, pa, hej. Ty, młody, a o co chodzi z tymi starodrukami? A co, Adek coś sprzedaje? No mówi, że jest u tego mecenasa Liseckiego i dopina jakąś transakcję. Jak dopina? No tak powiedział. No chyba, żeby mnie znowu okłamał. Aha, słuchaj, mieliśmy tutaj taką zieloną wiertarkę. Znajdź mi ją, bo mój sąsiad chce kupić. Tu masz na nią papier. No, no idź. No. Byłem przerażony. Wyglądało na to, że Adek chce sprzedać książkę za plecami profesora. Może nawet do spółki z jego synem. Musiałem się szybko upewnić. Halo, dzień dobry, panie profesorze. Z tej strony Karol. Gdzie pan jest? Miał pan dzisiaj przyjść z synem wykupić wolumin.
Pod jakim bankiem? Nie, panie profesorze, proszę mnie posłuchać. Pan teraz musi szybko iść do kancelarii mecenasa Liseckiego. Liseckiego, tak, ja zaraz panu wyślę adres. To jest bardzo ważne. Pana syn chce sprzedać pana wolumin. Niech pan się pospieszy. Do widzenia. Młody, no i co? Udało ci się znaleźć tę wiertarkę? Tak. Proszę, to jest. O, no właśnie tak, dziękuję. Tak. Był cień szansy, że profesor zdąży powstrzymać transakcję. Nie wiedziałem w sumie, jak wytłumaczę się Adkowi, ale nie mogłem postąpić inaczej. Proszę zwrócić uwagę, w jak świetnym stanie jest ta księga. To prawdziwy rarytas. A skąd pan ją ma? Jest w rodzinie od dawna. Teraz potrzebuję pieniędzy, muszę ją sprzedać. Sądzę, że nic już nie stoi na przeszkodzie, aby wszyscy mogli złożyć stosowny podpis. Proszę nie przepuścić! Jak przyszedłem po swoją własność, to jest zwykła kradzież. Proszę się uspokoić, dobrze? Ja zaraz zawezmę policję! Jeszcze 5 minut i byłoby po sprawie. Na szczęście obyło się bez policji, bo profesor chciał mimo wszystko chronić syna. No ale co, 30 kawałków poszło się czochrać, no. Po nieudanej transakcji Adek wraca wściekły do Lombardu. Był pewien, że to Karol zepsuł mu dochodową transakcję. Dałeś cynk profesorowi, przyznaj się. No nareszcie jesteś. Jaki cynk? Ja cały czas byłem tutaj. Zresztą pan Kazimierz potwierdzi. Zresztą ja o niczym nie wiedziałem. To skąd by profesor o tym wiedział? Może syn się wysypał? Akurat, aż mu się oczka świeciły do tej kasy. Adek, a możesz mi powiedzieć, o co chodziło z tą transakcją? Finalizowałem transakcję, chodziło o cenną księgę, którą przyniósł taki pewien gość. Nie gościu, tylko narkoman i ukradł ją ojcu. No i co z tego? Wszyscy by zarobili, a profesor w szczególności. Niby jak? A tak, że młody by się podzielił z ojcem kasą, tak? A jeżeli nie? Adek, a jak ta księga pochodziła z kradzieży, no to moglibyśmy mieć problemy bardzo duże, wiesz, syneczku? To jest wykluczone, tatuś, bo przecież profesor by nie sprzedał własnego syna, nie? Adek, on przede wszystkim to nie chciał sprzedać tej księgi. Rozumiesz? Nie rozumiesz. Przecież młody wcześniej czy później znowu by mu coś wyniósł z domu i nic nie moglibyśmy z tym zrobić. Kumasz? Ja nie rozumiem, dlaczego ty tak się miotasz. Mamy umowę, zarobimy na prowizji. Tyle zarobiliśmy, a mogliśmy 100 razy więcej. Ale spokojnie. Synu, czasami lepiej odpuścić, niż się pakować w jakieś kłopoty. Wiedziałem, że Adek ma sporo racji. Chłopak zjeżdżał na narkotykach po równi pochyłej. I nawet nie wiedziałem, kogo mi bardziej szkoda w tej sytuacji. Jego czy profesora. Wychodzę. Mogę was zostawić samych? Nie skoczycie sobie do gardeł? No, raczej nie. Adek? No idź już, idź. Będzie okej. No obiecuję. No. Żeby było okej. Będzie. Młody, za karę zostajesz sam do końca, a jak coś wywiniesz, to kaplica. Kumasz? Dzień jak co dzień. No. A ty? A ja jadę załatwić sprawę z tym urzędem zasranym. Adek, ty wiesz, że to nie był czysty interes. Wiem, ale wiem też, że to ty dałeś cynk profesorowi. Moim zdaniem szukasz dziury w całym. Może po prostu przekombinowałeś. Dobra, nieważne, będą jeszcze inne okazje. Chyba. A kontaktowałeś się z tym gościem od biegania? No tak. Fajny chłopak. Sarenka powoli wystawia się na odstrzał i będzie okej. Nara. Co tam słychać z moją gitarą? No jak to co? Poszła. A tutaj jest pański zarobek. 50-50? Tak jak żeśmy się umawiali. Człowieku, jesteś wielki. Babilon jest okrutny, ale żyć trzeba. Przynajmniej jeden człowiek był tego dnia uszczęśliwiony. No chociaż ja w sumie też byłem. Było ostro, ale wszystko dobrze się skończyło. Pomyślałem, że osłodzę ci troszkę życie. Ale w ten sposób nigdy nie pokonam swojej życiówki. A jaki miałeś czas? Godzina 45, a ty? Ja, wiesz co, no... Biegałem kiedyś gdzieś tam, ale wiesz, jednak zawody to zawody. Lubię tę adrenalinę. Masz tu pakiet startowy, musisz się tylko zarejestrować.
Dziękuję ci nawet. Nie wiesz, ile to dla mnie znaczy. Proszę. Wiesz, tak sobie myślę, że jakby ktoś zobaczył, jak wręczam ci kasę pod urzędem, to mógłby nas opatrznie zrozumieć. Co? A nic, że sobie żartuję. Wiesz co, muszę już iść. Czekaj. Słuchaj, może podrzucę cię do domu i wstąpimy do jakiejś knajpki po drodze? Nie, dzięki, wziąłem trochę pracy do domu. Dobrze, ale obiecaj mi jedno. Jeżeli przebiegnę ten półmaraton w czasie zbliżonym do twojego, to się ze mną umówisz, okej? Zgoda. W głowie miałem już plan. Brakowało kilku elementów. A ja lubię iść na żywioł. No, jestem w tym dobry. Po awanturze u mecenasa profesor nie dawał znaku życia przez kilka dni. Karol postanowił go odwiedzić i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Wejdź, Karolu, właśnie robię drobne porządki. No, widzę, że zabezpiecza pan stare dzieła. A Heweliusza pan zabezpieczył? Pozbyłem się go. Jak to? No, musiałem go sprzedać, żeby spłacić długi Radka. No tak obawialiśmy się, że to się tak skończy. To jest moja wina. To w zasadzie przede wszystkim moja wina. Wiesz, zaniedbałem człowieka, wiesz, a zająłem się przedmiotami, przeszłością. A co z synem? No, leczy się. No. Zupełnie nad tym nie panował. W ogóle był uzależniony. Przykro mi. No, to nie twoja wina. Jestem ci wdzięczny. Po prostu zrobiłeś, co do ciebie należało. Nie, no panie profesorze, przecież ja nic takiego nie zrobiłem. Zrobiłeś, co było trzeba. Wiesz, dalej ja zajmę się synem, wyprowadzę go na prostą. A wiesz, a Heweliusz niech w końcu posłuży innym. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie. A w następnym odcinku dziewczyna zastawia drogą biżuterię. Ile za to dostanę? No niech pani sama powie. Odlotnie? Na pewno nie stracicie. Angelika znajduje test ciążowy. To jest chyba tej małolatej od naszyjnika. A skąd to się tu wzięło? Wypadły jej jakieś fanty z torebki, kiedy szukała rzeczy pod zastaw. Pozytywny? No 2 kreski. Sylwia kradnie cenny klaser swojego ojca. O co chodzi z tym naszyjnikiem? Muszę go założyć na wieczór. To co, wymienicie na klaser? Rodzice Sylwii odkrywają jej tajemnicę. Zamieniłaś mój klaser na tą błyskotkę, tak? Przyznaj się. Sprzedałaś go? Zastawiłam w Lombardzie. Co? Córka Angeliki znajduje pozew rozwodowy. A ty się z tatą rozwodzisz?